Hej wszystkim, ja jestem Black Zebra, to jest kolejny odcinek Farming Simulator 25. Koza wchodzi mi w moje ciało, ale dobra, właśnie sobie teraz idzie dalej, spoko. Bardzo lubię kozy, to w sumie jestem koziorożcem, więc pasuje. Ale co ja miałam powiedzieć? Co jest najważniejsze? Właśnie, co te kozy tutaj w ogóle robią? Zaraz wam wszystko wyjaśnię. No więc tak, kozy z powrotem pojawiły się na mojej farmie. Kozy są na miejscu owiec. Owiec już nie będzie i nie wrócą. Zniknęła także fabryka, która przetwarzała mi po prostu wełnę na tkaniny i dzięki między innymi też dlatego udało mi się szybciutko spłacić, nie cały, ale znaczną część mojego kredytu. Mam pożyczkę, udało mi się spłacić właśnie dlatego, że sprzedałam tą tutaj przetwórnię tkanin. Strasznie też hałas generowała, mi się to nie podobało, ale to oczywiście nie był główny powód. Zobaczcie też tutaj, chyba jeszcze nie znacie tej maszyny. To jest mój nowy ciągnik, który też sobie kupiłam. Nie wpisywałam żadnych kodów, nie oszukiwałam, przysięgam. Mam kredytów wciąż bodajże 440 tysięcy jeszcze, ale tą sprzędzalnię sprzedałam za 180 tysięcy. Ciągnik kupiłam chyba nie na promocji, nie, bo jest naprawiony. Także ja zarobiłam po prostu te pieniądze na sprzedaży owiec, na sprzedaży tkanin, które z nich dostałam i na sprzedaży mleka, bo to mleko naprawdę dużo mi dało. Ja tutaj chyba przerobiłam z 2 lata, czy 3 nawet sama w tej grze. Po prostu przechodziłam miesiąc po miesiącu. I co jeszcze są za zmiany? Jest ich tak dużo, że ja się boję, że ja coś mogę pominąć. Ale mam nadzieję, że... Ach, wiem skąd jeszcze miałam pieniądze. No tak, pożegnaliśmy, znaczy ja pożegnałam najdroższego sąsiada. Ponieważ sąsiad nawet gdyby przyszedł, no to by za dużo nie zrobił, tylko tam, nie wiem, garaż teraz budował czy coś. Powiedziałam, że skoro on nie ma czasu na grę i może po prostu mu się też nie chce już w to grać, ja nie mam do niego o to żalu, bo gram w coś innego z nim może, a może nie. Tak czy inaczej, sąsiad został usunięty, to znaczy to stało się wszystko samoistnie. Ja może się czymś zajmę w międzyczasie, żeby tak nie stać i wam po prostu poopowiadam. O, mam tutaj do zebrania moje pole, które odzyskałam, tak, odkupiłam też moje pole, no ale właśnie muszę wam wyjaśnić, skąd ja mam tyle kasy. No to jedna część, no to są sprzedane owce, tkaniny i jeszcze ta cała przędzalnia. Tutaj rzepak jest mój. Tylko ja potrzebuję kombajn, który chyba tutaj jest zajęty obecnie. Dobra, no to ja tutaj pozbieram to od niego zboże. I co ja mówiłam? No tak, włączam rozgrywkę standardowo, wybierałam po prostu sieć, tak jakby rozgrywkę sieciową, żeby sąsiad mógł dołączyć, a nuż widelec przyjdzie. No ale stwierdziłam, no ileż można czekać? No wiem, że nie przyjdzie już, to nie. Włączyłam karierę, jednoosobową grę i wtedy się okazało, że nasze gospodarstwa zostały scalone w jedno i wywaliło mnie w ogóle w jego domu, który był tam. Także sąsiad, jeżeli oglądasz, to teraz zaraz zobaczysz, co się stało z twoim domem. Ja ten jego dom sprzedałam, a czy on wie, że go sprzedałam, bo mu powiedziałam taką ciekawostkę, ile zarobiłam na jego domu, a nie wiem, czy jeżeli ktoś oglądał te odcinki z sąsiadem jeszcze, gdy on tutaj był, i on ten dom budował, ile tam było zwożenia materiału, ile on pieniędzy w to włożył, choćby sama paleta desek chyba 8 tysięcy kosztuje, a tych desek tam naprawdę bardzo dużo trzeba było władować. No to myślę sobie, zarobię sporo kasy jeszcze na sprzedaży tego domu. No nic bardziej mylnego. Dom sąsiada sprzedałam za 1000 euro, czyli za tyle, za ile można było kupić ten tak jakby sam projekt tego domu. Myślę sobie, Matko Boska, dobrze, że ja swojego nie postanowiłam sprzedać i się nie przenieść jednak z farmą, bo bym bardzo żałowała. A skoro już tu jestem, to ja na chwilę zablokuję ruch. I tak, tutaj dom sąsiada był, ale już go nie ma. Przeorałam to wszystko, ścięłam wszystkie drzewa, więc na sprzedaży drzew też troszkę zarobiłam, a że mam teraz super moc, super strength, więc nie było problemu z załadowaniem tego drewna. Tu mi jeszcze został jeden snopek siana, bo już zdążyłam nawet raz sobie zebrać. Siano, bo oczywiście potrzebuję dla krów. No i tak, i co tam jeszcze? I jeszcze 2 sąsiadowe pola przejęłam i jego ciągnik, jego przyczepę i też mniejszy ciągnik. No oczywiście małego Landiniego na początku trzymałam, ale później stwierdziłam, że dobra, ja go nie chcę, no i go po prostu sprzedałam. Nie zarobiłam na nim dużo, bo on chyba 20 tysięcy tam mi się dostało za niego. Szary ciągnik sobie zostawiłam, co przed chwilą widzieliście. I na 2 sąsiadowych polach posiałam sobie uprawę. I te uprawy będą się skupiać na tym, żeby wyżywić świnie. No i właśnie, kozy. Dlaczego są kozy? Sprzedałam przędzalnię nie po to, żeby zarobić, tylko stwierdziłam, że mam te bawoły, tak?
i bawoły dają mi mleko. Ale nie dają tego mleka aż tak dużo, ile krowy mleczne by dawały mleka. A trzymać i krów i bawołów mi się troszeczkę na razie nie opłaca, znaczy nie opłaca, może opłaca, ale nie chcę, bo jednak zajmują dużo miejsca, trzeba dużo to karmić i tak dalej, i tak dalej. Stwierdziłam, może jednak kozy. Kozy dają sporo mleka, wiem, że tam nawet tego mleka dawały, jak było ich już dużo i to mleko też nie było jakieś tam tanie, bo było całkiem w przyzwoitej cenie, na pewno było droższe niż krowie. No i druga kwestia, mam mleczarnię. Myślę sobie, po co mi te owce? Te owce dawały fakt, że no, trochę tam było z tych tkanin kasy, ale nie aż tak dużo, ile mogłoby być. I stwierdziłam, że po prostu ja te owce dlatego sprzedam, a skupię się na mleczarskich wyrobach, więc też wypadałoby na przykład wrócić do cukru może. Także nie wiem. Ja ogólnie jak gadam, to nie umiem się za bardzo skupić. O, kombajn zaraz będzie wolny, więc ja już podjadę nim i wysypię zboże do silosu i podjadę zbierać rzepak. Mam chyba też do zebrania... Dobra, dawaj to już, pracowniku. Mam też do zbierania jeszcze z tam 2 sąsiadowych właśnie przejętych pól coś. Tam chyba też obsiałam rzepakiem. Nie, tam coś innego rośnie. Widzę, że jest jeszcze zielono. No ale tak, te wszystkie po prostu zmiany sprawiły, że byłam w stanie spłacić 300 000 długu i kupiłam sobie jeszcze właśnie ciągnik na pocieszenie. I tak, i przerzucam się na wyroby mleczarskie, nie wiem czy dobrze mówię, mleczne. No bo bez sensu było mi trzymać tą przędzalnię, więc wystarczy ta mleczarnia, kozy i jeszcze nie wiem czy ten cukier, coś pomyśleć z tym cukrem może jednak, żebym mogła też produkować czekoladę. Ale pomyślałam, że czekoladę to ja zawsze mogę przecież kupować. Nie, czy nie kupować czekolady, tylko kupować sam cukier. Czy ty to ścinasz? O nie, to chyba nie jest do tego ciągnik. Kombajn, nie, zaraz. Stój, dlaczego nie chcesz się zatrzymać? Momencik, kto to w ogóle jest? Boże, jaka wielka. Rzepak i gotowy do zbioru. Dlaczego ciągnik tego nie młóci? Ciągnik, kombajn. Ej, dlaczego ja mam jęczmień? O Boże, ale jestem gałgan. Dobra, bo ja nawet tego nie wysypałam do silosu, tylko sobie tu po prostu przyjechałam. To ja to wsypię kurą od razu. I jeszcze jedna rzecz. Ale to muszę sobie przypomnieć, kto mi tą informację zdradził. Oczywiście, że zaraz sprawdzę sobie w komentarzach, bo to jakaś nowa osóbka, z którą jeszcze się nie zaznajomiłam. Dobra, już wiem kto to był i kto mi ten protip sprzedał, tylko jedna kwestia, ja to próbowałam i mi to po prostu coś nie szło. Klaudia Weronika napisała raczej, że jej mąż rozkminił, że ten obornik to trzeba po prostu wybrać sobie ręcznie, co oczywiście dodaje realizmu i wydaje się bardzo fajną opcją i super wow, cieszę się, jeżeli naprawdę tak jest i że ja ten obornik po prostu muszę wybierać ręcznie i przywozić go do tego swojego gównozbieracza, żeby on tam sobie mógł po prostu czekać na swój czas, że tak powiem. Nie wiem, czy się tu zmieszczą, cholera. Dobrze, że to nie jest prawdziwa farma. Ja myślę, że ja bym bardzo duże straty ponosiła za zniszczone maszyny i w ogóle sprzęt i ogrodzenia. Ale wracając do obornika. Ponoć gdzieś tutaj, z tej obory, gdzieś tu się wjeżdża i się wyciąga ten obornik. I ja powiem wam, że w ogóle czemu ja widzę swoją śmieszną postać? Aha, bo ja sobie włączałam tryb kamery inny. Tutaj, no właśnie, czy tutaj... O, w ogóle to jest śmieszne, że ja przez to mogę przenikać. Ale zaglądałam tutaj, no nie widzę tutaj miejsca, żebym mogła coś wybrać. W ogóle te krowy wchodzą w te struktury, to jest takie głupie, no. A ja przez nie przejść nie mogę, ale one to przez beton mogą przyjść. A ja nie mogę tutaj. No mniejsza z tym. No i szukam, gdzie jest to miejsce, gdzie można te główienko sobie wybrać. No tutaj, tu na plac, na wybieg, na łąkę, nie, to by nie było... A, w ogóle jest też błąd, no łąka się nie wyświetla. Ja myślałam sobie, że jest zima i dlatego, ale zobaczcie, gdzie to jest, obora dla krów. Łąka 40%, 0 litrów. No jak? Przecież jest cała obrośnięta trawą. To jakie 0 litrów pokazuje? Ja wiem, że teraz mam słomy tutaj 0 litrów. Może dlatego ja tego obornika nie widzę, ale powinien być ten taki zaległy, ten wyprodukowany już wcześniej chyba, czy nie? Czy jak? Oj, małe cielaczki już mam nieporadne. Nowe. O. No dobra. No i tak sobie właśnie kminię, gdzie jest niby ten obornik, który się wyciąga. Bo nie, no nie mogę na nią patrzeć, na tą postać. Dobra, tutaj jest obrośnięta trawą mleczarnia. Zbiornik na mleko i okej. To znalazłam. Tutaj jest w sumie nie wiem co. Pomieszczenie jakieś takie niby gospodarcze.
Tu jest jakaś bramka, ale tu mi się wydaje, że to jest miejsce. Na początku myślałam, że może tutaj tu jest jakaś jakby słoma czy coś, nie? Ale potem patrzę, że tu jest ta ikona tego zwierzaka, więc to jest niby takie miejsce, w którym się wpuszcza te zwierzęta, no. Tym bardziej, że jest tutaj taka bramka, śluza dla człowieczka, żeby sobie uciekł, a zwierzę idzie tam. Tak to sobie wymyśliłam. No i kurczę, no nie wiem, gdzie jest niby ten obornik. O, a to tu nie mogę wejść. Nie takie głupie rzeczy, dobra. No i tyle z moich tutaj rozkmin życiowych, no nie wiem. Muszę poszukać dokładnego miejsca, ale przejeżdżałam ciągnikiem z tą, specjalnie kupiłam sobie łyżkę nawet. Swoją drogą to ja nie wiem, czy ja ją mam, czy gdzieś, nie no, raczej mi jej nie sprzedawała, nie? Gdzieś ją chyba mam, tylko nie wiem gdzie. Teraz tych maszyn mi się tutaj narobiło. Bogactwo, wiecie, bogactwo i teraz przepych i ja już się gubię. Nie no, gdzieś chyba mam jeszcze tą łyżkę. A nie, ja po prostu nie zapisałam gry i z niej wyszłam. Okej, dobra, czyli nie mam tej łyżki, bo ja po prostu weszłam tylko sprawdzić to, póki pamiętałam, bo moja słaba pamięć jest naprawdę przeogromna. I nie udało mi się tego obornika wyciągnąć, no i tyle, no i nie wiem, jak go mam wziąć, jak go mam zrobić, także ja wracam tutaj do moich prac polowych, czyli tutaj puszczę pracownika, bo co ja się będę przemęczać. Zwierzęta mam w sumie nakarmione, jeżeli nie będę miała nic lepszego do roboty, no to ja zajmę się tym koszeniem tego zboża, ale jadę najpierw sprawdzić moje 2 nowo nabyte pola, czyli spadek, który dostałam po sąsiedzie. Także dziękuję Ci bardzo, sąsiedzie, przydałeś się bardzo i myślę sobie, że tutaj można teraz trochę oszukać w tej grze w ten sposób, że ja teraz wezmę od nowa rozgrywkę wieloosobową, utworzę jakieś losowe gospodarstwo, kupię sobie pola za pieniądze z tego gospodarstwa, później znowu wejdę w tryb kariery jednoosobowej i to wszystko znowu zostanie połączone w jedno wielkie gospodarstwo. No tak można zrobić, więc to będzie takie trochę oszustwo i takie niby spadki sobie można robić, bo nie trzeba wpisywać żadnych modów na pieniądze. W fazie wzrostu sorgo, no właśnie i te moje uprawy teraz głównie będą się opierać na tym, żeby móc wykarmić świnie. Czyli ja tak naprawdę mam sorgo, mam jęczmień i tam mam rzepak, czyli mam 3 podstawowe, 3 tak jakby potrzebne produkty do karmienia świń i oczywiście też o kurach nie zapomniałam. Sorgo jest dla kur, a jęczmień jest dla świniaków. I coś jeszcze tam miało być. No i właśnie, i buraki, i ziemniaki. No i tu jest mały problem, bo ja buraków i ziemniaków nie zamierzam hodować ani uprawiać, bo jeszcze nie jest taka skala mojego rolnictwa, żeby takimi rzeczami się zajmować, no. Dlatego pomyślałam, że skoro kupiłam sobie tutaj takie fajne coś, z modów oczywiście, tu jest takie Multi-Fruit Buying Station, gdzie mogę kupić dosłownie wszystko, nawet mleko i benzynę. Wystarczy, że podjadę odpowiednią maszyną, czyli przyczepą albo cysterną. I tu po prostu będę dokupywać sobie te potrzebne mi 5% na świnie. A, i cukrownię. Sprzedałam też cukrownię i powiem wam, że wcale nie mało kasy mi za to wpadło, bo ja kupiłam za jakieś grosze, ale cukru mi się tam naprodukowało tyle, który zaczęłam w końcu już przechowywać. To był może błąd, bo ja to powinnam wszystko wywalić do mleczarni, żeby mi przerobiło na czekoladę. Tylko, wiem dlaczego, skończyło mi się krowie mleko, no i bez krowiego mleka ja nie zrobię czekolady, więc stwierdziłam sobie, dobra, niech ten cukier się tutaj odkłada, zbiera, no i potem to sprzedam. Także kasy naprawdę sporo zarobiłam na tych wszystkich moich tutaj poczynaniach, że tak powiem, wszystkie oczywiście legalne. No może spadek po sąsiedzie był taki trochę nielegalny, ale skoro gra tak to rozwiązuje, a nie robi czegoś, na przykład, nie wiem, że przepadło, że to gospodarstwo jest nieaktywne, bo nie wiem co, że tak jakby mogliby przecież zrobić tak, że w momencie, kiedy ja sąsiada tak jakby eksmituję, no to pole staje się randomowym, no nie wiem, pod NPC teraz podlega, tak? I mogę je sobie kupić ponownie. I tyle. I oczywiście mój plan tego, żeby zbudować tutaj wielką oborę na ile tam tych krów, nie pamiętam nawet ile, na 150 krów chyba, na 250 krów, jest oczywiście wciąż aktualne, także muszę się wziąć tutaj do pracy i kontynuować tutaj moje poczynania. Także trochę się nagadałam, jak nigdy tak dużo nie gadałam, tylko robiłam jakieś krótkie cięcia, tak w końcu wyrzuciłam z siebie, co mi zalegało na sercu, nie żartuję. Ja to po prostu chciałam wszystko ładnie streścić, ubrać w słowa. No oczywiście dalej pozostaje zagadka tego obornika. Nie wiem z której strony mam go wyciągnąć. Zbieram sobie słomę tutaj z tego pola i taki mam zamysł, że strasznie mi się pali do tej wielkiej obory, żeby ją jak najszybciej postawić. No ja już tak mam
I ja myślę, że po prostu wezmę małą pożyczkę jeszcze raz, bo brakuje mi dosłownie tam 40 000 tylko, a nawet i 30, żeby tą dużą oborę postawić i jak tylko mi tam to pole całe przerobi, bo ja już nawet nie będę zbierała tej słomy, bo słomy ja będę miała dużo z innych pól jeszcze, tylko po prostu zacznę już tam stawiać tą wielką, gigantyczną oborę i będę przenosiła powoli moje krówki. No ale dobra, to co, ja tutaj kończę zbierać tą słomę i za chwilę będę stawiała wielką oborę dla krów, oborę XXL. Dobra, już skończył i ja zapomniałam, że tu są takie strasznie wielkie nierówności i obawiam się, że to nie wyjdzie jakoś super, chociaż dobra, tutaj jest mniej więcej spadek, czyli muszę w jakimś malutkim stopniu to wyrównać, chociaż jeżeli to postawię, to raczej teren się podniesie do wysokości tutaj obory raczej, a tutaj się trochę obniży. Trochę się boję, że to wyjdzie jakoś strasznie kulawo, ale myślę, że zaryzykuję i najwyżej po prostu tutaj z lewej strony będzie odcięcie, chociaż... A nie, bo zaraz, bo tu musi być dobrze, bo tutaj jest też wjazd. Aj, to nie będzie takie łatwe, ale ja oczywiście muszę, bo się uduszę. Za mało pieniędzy, no wiem, trochę się boję, że jak ja to postawię, to tu będą straszne nierówności, ale dobra, raz się żyje, skoro 300 000 udało mi się spłacić i jeszcze kupić przy tym parę pulsów, to mi się wydaje takie jakieś aż niemożliwe. Ale no, na tych bawach 200 000 prawie miałam za jedną przyczepę, 80 000 dostaję za jajka, 80 000 dostaję za fasolkę, znowu z tą fasolką, za cebulkę. Także może coś w sumie, no ja innego sposobu, no i trochę kontraktów porobiłam, ale to naprawdę bardzo mało, bo ich nie znoszę. Dobra, ja biorę pożyczkę, koniec paptania. Biorę pożyczkę, co się może złego stać, przecież to jest tylko gra. W realnym życiu, bym tak nie zaryzykowała, ale tutaj to nie jest realne życie, pożycz. No, trochę rośnie to saldo, no ale co zrobić? Dobra, wezmę sobie 200 000. Mam 523, to nie tak źle, miałam 750, jakoś przeżyłam. Zróbmy tak, pomalować to trzeba teraz na przykład. Ja to może pominę, bo ja tu muszę bardzo delikatnie wyjeżdżać, zaraz się pojawię. Dobra, zmalowałam sobie taki kawałek, myślę, że akurat będzie wystarczający. No jest wystarczający, ale 180 000 mi teraz pokazuje, czyli 30 000 dolicza mi za wyrównanie tego terenu. Tam to w ogóle wchodzi w ziemię, a tu z drugiej strony to będzie... No dobra, ale co tam, raz się żyje. Tylko może nie tak daleko, tylko może tutaj. Dobra, czy to się uda? Boże, aż się boję patrzeć, zamykam oczy. Ty chcesz spersonalizować ogrodzenie dla... O nie! O nie, przecież to ogrodzenie można personalizować i zrobić je większe. Kurczę, ale czy to ma sens teraz? A może ma? Ej, dobra, ale najpierw ocenię szkody. Dobra, powiem wam, nie jest tak źle. Nie jest tak źle, to się jakoś tutaj wyrówna. Tu po prostu podniosę teren, nie muszę tego robić od razu. Mogę wjeżdżać z drugiej strony. O Matko Boska, z drugiej strony też nie jest jakoś super wow. No trochę nie poszło to... Ej, powiem wam, że i tak jest dobrze. Jak na to, czego się spodziewałam, to wygląda naprawdę nie najgorzej, aż tak dużych nierówności nie ma. Także dam radę jakoś to zmodyfikować, a jeszcze dostanę kasę za sprzedaż tej obory, jak oczywiście przeniosę już krowy. Ale dobra, zbudujmy teraz sobie łąkę. Łąka zaczyna się tutaj, dobra, czyli co? Czyli ta droga będzie tutaj odcięta, ale to nic. Tutaj może być do samego końca. Tutaj wzdłuż domu, a to ja muszę mieć przejazd. No tak, bo tu jest moja szklarnia. Nie chcę tracić tego, co tutaj mam, więc tutaj może trochę ostrożniej. Tutaj z tym, tutaj zrobimy, Boże, takie coś może. I czy ja chcę zostawić sobie tutaj przejazd? No zostawię, przecież wstępnie i tak pasowało mi akurat tak, jak było wymierzone. I teraz się zastanawiam, czy sobie trochę nie uszczknąć tego pola, żeby krowy miały na przykład jakiś taki gigantyczny, wielki wybieg. Czy to jest w ogóle sens coś takiego robić? Czy po prostu zostawić go takiego malutkiego? Co mało pieniędzy? I to teraz? O cholera. Co? O! I co? Aż mi zaschło w gardle, a w ogóle to niechcący się chyba zbudowało aż tutaj. Także...
Ja nie mogę. Dobra, no nic, zostało domyślnie ustawione. Ej, patrzcie w ogóle jakie małe. Ile jeszcze mogłoby tutaj być więcej trawy dla krów. Dobra, ja to zrobię jeszcze raz, ja to powiększę, ale zastanawiam się, czy zagarnąć też kawałek tego pola, żeby to wyglądało tak bardziej profesjonal. Albo nie, mogę przecież tutaj, o tak, o zagarnąć. I wtedy te nierówności nie będą stanowiły problemu. Właśnie, ej, to jest dobry pomysł, bo jak ja tak zrobię, dobra, czyli muszę to sprzedać, na szczęście za tą samą kasę. Ja się boję, że jak ja to postawię od nowa, to mi inaczej naliczy. Dobra, pożyczki muszę wziąć w takim razie z 1 miliard, żeby mi starczyło na ogrodzenie, czyli, ej, czemu ja straciłam kasę? Coś tam jednak straciłam. Dobra, wracamy do 710 000 pożyczki, a co tam? Ja znam to uczucie, jest fantastyczne, naprawdę. Wiecie dlaczego? Bo to jest tylko gra. To nie jest życie realne. Gdybym miała w rzeczywistości tyle długo, to bym siedziała i płakała. A tak mogę się śmiać, bo to jest tylko gra. I zachodzi na inny obiekt. No ciekawe jaki. No co mi tutaj nie pozwalasz? Dobra, to było jakoś tak. Patrzcie, 150 teraz. 435. Czy chcesz spersonalizować? Tak, chcę od nowa spersonalizować moją tutaj moje ogrodzenie. Ja już wiem, jak je zrobię. Tylko, że mi kasy starczyło. Dobra, no 180 000 to... Kurczę, nie tak miało być. Nie miał być taki ostry róg tutaj. Dobra, jeszcze raz. Zaraz wracam. Dobra, jestem ponownie. Już dociągam tutaj i zostawię sobie taki rożek, co bym tutaj nie haczyła maszynami. O, bo znając mnie, to ja będę zahaczać, więc nawet troszeczkę więcej sobie zostawię tutaj przestrzeni. Może w sumie nie trzeba było, ale nie, dobra, zawsze się przyda dodatkowa jakaś trasa. Tutaj też ścinam róg. Idę tutaj w tę stronę i powiem wam, że normalnie teraz to równe 150 000 zapłaciłam za 3. raz stawianą oborę. Dobra, czy ja dobrze jadę? No właśnie, i żeby tutaj jeszcze wrócić z powrotem do tego czegoś, nie wiem, czy nie przesadziłam, nie wiem, czy to nie będzie przesada z tym ogrodzeniem, takie robić nie wiadomo jakie wielkie, w sumie sama nie wiem, teraz zwątpiłam, bo wiecie co, bo tutaj coś jest. Co to jest? A, to jest bramka do wpuszczania zwierząt, no nie, no przecież ja i tak nie będę tutaj tak naprawdę wjeżdżała, żeby te zwierzęta wpuścić, ale teraz stwierdziłam, że trochę, to chyba nie jest dobry pomysł, bo w sumie jak to tak ma być, tak co? Że co? Ale w sumie, Boże, a co ja będę żałować biednym krowom? Tylko teraz to pole tutaj mi tak trochę przeszkadza. Będę musiała je trochę, no nie będzie równo prostokątne, będzie trochę ścięte, a co tam? Nie wiem, czy to jest sens, ale takie wymyślne, dobra, może tyle trochę stracę. Ja wiem, że to tylko wizualne efekty, bo przecież te krowy tak naprawdę to, no, będą siedzieć, nie będzie ich O nie, co ja zrobiłam? Przecież tutaj będzie wyjeżdżać też paszowóz, przejeżdżać na drugą stronę. O nie! Teoretycznie mogę paszowozem wjeżdżać z jednej strony i wyjeżdżać, no przecież i tak tam mam bliżej. Chyba. Kurczę, nie wiem, czy to był dobry pomysł. Przecież teraz jak się... No nie zabuduje się teraz tak tutaj. Nie no, nie może tak być. Ja sobie zablokuję tutaj totalnie drogę. O Boże, jakie trudne sprawy! Co teraz mam zrobić, bo nie wiem. Dobra, jestem po raz 4 przy budowaniu nowej obory. Odstawiałam maszyny i wymyśliłam, że może po prostu zrobię to łąkę troszeczkę większą, czyli przejadę sobie tutaj na to stare pole i poświęcę po prostu ten fragment może dla moich kochanych krówek. Tylko teraz, bo ta łąka taka kwadratowa, mała, wydaje mi się zbyt... No nie wiem, może mi się tylko wydaje, że ona jest taka zbyt mała trochę. Czy to nie będzie zbyt brutalne, żeby ona była taka malutka? Może chociaż tutaj tą drogę. A sama nie wiem, teraz to mam problem moralny. Najgorsze, że tutaj nie mogę tego wykończyć, zanim nie... w sensie najpierw muszę skończyć budować oborę, dopiero później mogę wyrównywać teren. I boję się, że jak ja zacznę tutaj równać teren, to ten płotek się obniży i będzie pod nim taka dziura i będzie wyglądało to bardzo brzydko. Co oczywiście będę mogła naprawić jakimiś krzaczorami. Także, dobra, przekonałam samą siebie właśnie, że ja jednak tym krowom dam tutaj trochę więcej przestrzeni. Może by nawet pociągnąć do końca, ale to już chyba będzie przesada. Ale w sumie co mi taki tutaj skrawek pola mały zostanie, taki ogryzek. Kurczę, a teraz zostawiłam tu maszynę. Ach, niech to! Boże, sama nie wiem. Dobra, trudno, raz się żyje, coś tam innego najwyżej postawię. Trudno, tak będzie, tak wymyśliłam. I teraz tak, czy ja to pociągnę tutaj do końca lepiej? Wtedy sobie chyba tak zrobię. Tutaj zrobię taki narożnik, żeby później te wyrównywanie terenu mi się nie popsuło. Tu będzie całkiem wszystko inaczej wyglądało, ale powiem wam, ja lubię takie rzeczy robić. Ja lubię tutaj wszystko od nowa, taki design tutaj tworzyć.
coś zmieniać. I tak może pod skosem nawet to dam. O, nawet da radę, pociągnie. Czy lepiej mieć takie ładniejsze to? Dobra, zrobię takie ładniejsze. Dobra, jest. Czy chcesz zasiać łąkę? Tak. Mam. Dobra, patrzcie. Taki będą miały wielki wybieg. Taki wielki wybieg. Kurczę, nie zebrałam to do końca, ale to nic, to się chyba naprawi. Teraz będzie większa misja, bo trzeba będzie tym krowom dać dość żarcia. Także no, drzewa, rośliny, no to oczywiście tutaj trawkę trzeba zasiać. Może jakieś krzaczunki. Gdzieniegdzie, no trochę tak maznęłam byle jak, ale dobra. Ja oczywiście też krowom dam drzewa, bo krowy muszą mieć drzewa, żeby się mogły schować w cieniu. Jakieś takie konkretne drzewa, nie byle co. Czyli tutaj walniemy im takie drzewo. No może to za duże trochę. To za małe. Bo takie drzewko też. To by krowaski mogły się oczywiście gdzieś też schować przed słońcem, nie? Żeby nie miały tak tu łysych placków. No i też jeszcze krzaczuny z powrotem. Tutaj tak dookoła drzewek oczywiście przecież rosną. Te snopki to im nawet zostawię z tą słomą, a niech mają. To tam. Takie tutaj krzaczki dookoła, proszę bardzo. Tak rosną przecież, nie? Taka tutaj piękna łąka krowia, tutaj też krzaczurki. Żeby to było tak przy oborniku, przecież to gęsto musi się siać przy gnoju, bo to przecież nawóz naturalny, dobry, najlepszy. Tutaj łąkę muszę oczywiście zniszczyć, bo ona już nie będzie tutaj potrzebna, ta łąka. Także trochę będę miała tutaj takich wizualnych rzeczy do zrobienia. Mam 120 000 i dobrze, że sobie wzięłam tą pożyczkę znowu wielką, bo przecież muszę tutaj wygładzić teraz teren, a to trochę też zabierze pieniędzy. Obawiam się, że dość dużo, ale może... Kurczę, może nie będzie tak źle. No to jest największa tragedia. Na razie mogę sobie przecież zrobić tylko taki podjazd. A co tam? No kurczę, da radę, nie? Taka zjeżdżalnia trochę. Tu by się przydało podnieść teren wyżej. Podniesiesz tu trochę? No, będzie tutaj trochę zabawy i kasy na pewno na tym dużo stracę. Z tej strony to może nie, ale z tej strony powinien być... O matko, tu też nie jest wcale tak łatwo. Ale trochę lepiej jest chyba wyrównać teren. Nie, powiem wam, że to będzie ciężka rzecz do zrobienia. To naprawdę muszę zrobić tyle, żeby tylko móc wjechać i żeby móc teraz nakarmić te stwory. A później będę się martwić, żeby to wygładzić dokładnie i konkretnie. Tą maszyną teraz to na bank nie wjadę, ona mi się tutaj zawiesi po prostu. Także może to nie był jakiś super pomysł, ale chyba jest jeszcze możliwość wjechania tutaj od przodu. Także idę zobaczyć moją oborę z bliska, ale ona jest przepotężna po prostu. Przepotężna. Tu pastwisko jakie jest wielkie. Boże, aż nie mogę doczekać, aż tu puszczę krowy. Tylko najpierw muszę uzupełnić to żarciem. A że TMR jeszcze jest w tamtej starej oborze, to ja to tak zostawię, bo za TMR mi nikt nie zwróci. Ale patrzcie, Boże, ażbym sama chciała być tą krową, która tu mieszka. Jaki to jest wspaniały, wielki wybieg dla nich po prostu. Piękna, wielka obora. Ona jest przepotężna. I nie wiem, co ja chciałam sprawdzić. Aha, bo mi się wydaje, że ja tutaj mogę wjeżdżać też od przodu. Tak. Dobrze pamiętam. Mogę wjechać też od przodu, tylko nie jest tak łatwo wykręcić, ale bez problemu dojadę tutaj, żeby nakarmić je. O, no właśnie, to nawet osobno się daje na słomę chyba. Coś takiego. Oj, ciekawe, gdzie obornik się odkłada, bo to też na pewno gdzieś będzie uwzględnione i może tutaj przynajmniej mi się ten obornik będzie odkładał jak należy. No i dobra. Także trochę tak może zbyt pochopnie to zrobiłam, ale ja to zawsze jestem u gorącej wodzie kąpana. Ja zawsze lubię mieć na już, na teraz. Mogę się zająć wygładzaniem towaru. Wygładzaniem dalej tych krawędzi, a może trochę pędzel większy sobie dać. No i tak swoją drogą to ja znowu stracę tutaj kawałek pola i tak dalej. A tutaj też te drzewa lewitujące. Miałam tu krzaki posadzić, ale zapomniałam. No ale cóż, no chciałam wielką oborę i mam! Będę po prostu wielkim potentantem krowiego mleka, to znaczy bawolego mleka. Tu będzie wielka bawolarnia. Straciłam kawał pola, ale to nic. To wszystko jest nic. O, tutaj też mam przecież łąkę po sąsiedzie. Taką ładną, okrągłą łączkę. O, patrzcie, jak fajnie pędzel lata. No i tyle, no. Cóż, zostało mi teraz to po prostu ogarniać jakoś, no. Ale to nie będzie takie hop-siup, widzę. Nie będzie. Boże, jak to wygląda tragicznie. Ach. Obawiam się, że tak szybko nie zdobędę funduszy, żeby spłacić ten dług. Muszę też jakoś tutaj wymyślić teraz, że te pole, skoro
tak tu się zrobiło, to ja chyba to pole troszeczkę tutaj sobie powiększę. Też w sumie jaki to ma... Nie, jakie powiększę, przecież ja tutaj stracę. Dobra, ale tutaj dotąd myślę, że teren mogę... Dobra, nie będzie tak źle, może powiększę to pole, ono będzie takie jedno większe. A to tutaj małe przerobię na łąkę jakąś też, bo będzie mi potrzebna też łąka teraz. Na pewno będzie mi dużo łąki potrzebnej. I z której strony najlepiej? Chyba z tej najpierw robić sobie podjazd, a może z tej? Tutaj jak zlikwiduję tą oborę, cholera, będę musiała te drzewa sprzedać, to myślę, że tutaj bym mogła, no nie no, pole tu robić, a nie wiem, czy to był dobry pomysł teraz, bo co ja zrobię z tym obszarem? On będzie taki, szczerze mówiąc, nijaki. Chyba że przeniosę owce trochę bliżej domu, to znaczy kozy i tutaj zrobię pole. Nie, dobra, kasę się zarobi, to na spokojnie. Ja po prostu trochę zainwestuję czasu. Ej, kurczę, bo mi tutaj wchłania się, żwir mi się wsypuje do obory. Ale w sumie, skoro można to tak podnieść, to czemu by nie? Dobra, tu nie jest istotne, żeby wyrównywać, ale kurczę, może da radę. Aż zaraz podjadę paszowozem i sprawdzę, czy on mi nie utknie. To jakieś dziwne się robią rzeczy, ale dobra. Ty, no nawet się to... dobra, no nie jest tak źle. Oczywiście... Nie no, jest źle, jest tragicznie. Dobra, idę po paszowoza. Idę zobaczyć, jak on sobie z tym poradzi. A, tutaj nie przejadę, ale mogłam sobie tutaj zostawić przejazd, a teraz... Zostawiłam sobie... No dobra, ale tu sobie specjalnie zostawiłam. Zobaczymy, gdzie ja w ogóle tym dojadę. Jakoś mi się musi udać tam wjechać. Bałagan na farmie się zrobił, ale to nic. Ustawiłam sobie też dni miesiąca teraz na 3 dni, tak żeby mieć więcej czasu na zebranie z moich plonów na ewentualne kontrakty, bo może się skuszę i chyba nie wjadę. A spróbuję tu wjechać, ale że to szalone. To się pewnie zawiesi. Nie, no dobra, podniosę trochę mu ten ryj. Ale to trzeba się rozpędzić. Może tyłem by było łatwiej jechać. Nie wiem, czy się rozpędzi, ale dobra. Chyba brak mocy. Chyba nie da rady. Dobra, nie będę go na siłę tutaj torturować. Przejadę z nim z drugiej strony. To nic, że on jest pusty, nie? To nieważne. Albo może mi się tutaj uda postawić rampę. Bo w sklepie były te rampy takie możliwe. Ej, a jakby tak tą rampę tam postawić? Gdzie to jest? Ogrodzenia, oświetlenia, dekoracje. O, nawet nie wiedziałam, że mam asfalt. Dirty Details. O, to tylko już zostało tutaj. Budowlane. O, to może... Nie, to są te domy przeklęte. 1000 warte. Masakra. Narzędzie. Jest i rampa. Dobra, weźmy tą rampę. Gdzie ja chciałam ją postawić? Zachodzi na inny obiekt. Aha, to nie da rady, bo będzie zachodzić na inny obiekt. A nie, to może chodzi tylko o tą słomę. Dobra, to jest w narzędziach. Zaraz tutaj wrócę. Rampa. A nie, to jednak zachodzi na inny obiekt, czyli na oborę. Ale kurczę, tą rampę tu postawić by było idealnie. Przecież to by było fantastyczne. Dobra, ja sobie to jakoś poradzę z tym później. Jakoś się to wyrówna. To nie był dobry pomysł na porządku z tym ryżem, bo to on mi całe to pole tak zmęczył. Chociaż ta obora też by przecież wykrzywiła trochę to pole. Dobra, ale tu powinnam wjechać bez problemu. Obniżymy tylko. Najwyżej będę wjeżdżać tyłem. No, prawie wyrobiłem. Chowaj dzioba. Ej. No nie, chyba się jednak tak nie złamie. O, ej, wjechał. Ale jakieś tu problemy są dalej. O co tam chodzi? Czy tam z przodu zahacza? Nie wiem, bo nie widzę. Jadę na tylnej kamerze. Nie, on się po prostu nie chce niby złamać tutaj, chociaż wydaje mi się, że wygląda jakby było ok, ale jednak coś tam blokuje. Ale jest jeszcze jedna opcja, ale chyba ona też nie przejdzie, bo właśnie ja tak kiedyś sobie zrobiłam tą oborę, że olałam sobie te boczne wejścia i stwierdziłam, że będę wjeżdżać tutaj. Ale tu niestety też jest za szeroko, a na pewno nie da rady przodem wjechać. No... A, chyba tym to w ogóle się nie dało wjechać. To jeszcze utknęłam teraz. Utknęłam, to jest katastrofa po prostu. Ale patrzcie, jakie tutaj wentylatory chodzą na górze, o. Tutaj jest konkret po prostu obora. Tu nie będzie śmierdziało krówką. No nie będzie, dobra. Trzeba to jakoś naprawić, ale to nie wygląda dobrze.
Wygładzanie, myślę, że muszę trochę jednak tracić pieniędzy i trochę tutaj przeorać. Czyli po prostu sobie wyrównać teren. Boże, jak ja widzę, jak te pieniądze uciekają z konta, to zaraz się przeżegnam. Tam nie muszę, tutaj muszę mieć trochę wyjazd zrobiony, taki o. Taki o. Chyba nawet bardziej. O, tutaj sobie zrobię i myślę, że teraz mi się uda tutaj wjechać. Dobra, nie zeszło mi tak dużo pieniędzy. Ej, dobra, nie jest źle. Tutaj reszta się wyrówna, tylko muszę sobie tutaj takie rondo zrobić. Rondo, w sensie taką zatoczkę. Zatoczkę do zawijania. Ja tu zaraz wrócę. Muszę zrestartować mojego pojazda do sklepu i zaraz się pojawię z powrotem. Dobrze, jestem z powrotem. O mało się nie zablokowałam tutaj, bo oczywiście przyjechałam od złej strony. A co to mi tutaj... A co to? Coś tu się dziwnego dzieje. Jakieś niewidzialne tutaj... O ja, a co to jest? Co to za niewidzialne przeszkody? Ejże! Ja tutaj nic nie widzę. Co to jest? A co on takie, że... Nie rozumiem, dobra. Tutaj się coś zepsuło. Tutaj są jakieś niewidzialne rzeczy. Ejże! O co tu chodzi? Nie podoba mi się to, ale dobra, spróbujmy zrobić to. Ja to postawię tutaj. Nie, no tutaj coś... Ewidentnie tutaj coś jest, czego nie widać gołym okiem. Ale nie wiem, o co chodzi w ogóle. Dlaczego? Może będę musiała wyjść z gry i wejść jeszcze raz, to się zaktualizuje się to. I co tu niby takiego jest? Przepraszam bardzo. To jest jakieś nawiedzone teraz. Nawiedzona farma. No nie, tu moja piękna obora miała być wspaniałym nowym projektem. Teraz się okazuje, i nawet już teraz nie mogę podnieść tej maszyny, bo on mi tutaj po prostu odmawia posłuszeństwa. Zaraz go będę od nowa restartować. Chodź tutaj. Chodź do mnie. Chodź. Nie wiem, o co chodzi, naprawdę. To tu się popsuło. Tu jest jakieś niewidzialne coś jeszcze. Niewidzialny teren. Wygładzanie. No to mogę sobie powygładzać i on może się odstawi na miejsce. Tak wygładzę trochę. I co teraz? Nie, on się zawiesił już całkiem totalnie. Och, nie! To nie jest dobre. Tu się naprawdę coś dziwnego stało. Dobra, zrestartowałam mój pojazd. Nie wiem, o co chodzi. Jest znowu pod sklepem. Jadę tutaj bezpieczniejszym narzędziem. Sprawdzić tutaj, o co tutaj się... Co tu się porobiło. Ale teraz jadę normalnie, więc... O nie, są tu jakieś dziwne, niewidzialne nierówności jeszcze miejscami. O nie! Tu coś jest nie tak. Tutaj coś się stało. To... O nie! O nie! To nie jest pierwszy raz, jak ja wpadam tutaj pod... Dobra, musiało się coś zepsuć. Boże, zaraz się pożygam. Dobra, jestem z powrotem. Idę zobaczyć, może będzie mnie widać tam w podziemiach. Gdzie mój motorek? Ciągnęło go. To jest trójkąt bermudzki. To jest straszna dziura. Straszna, mroczna dziura. Dobra, trzeba to naprawić, to zakleić, żeby tutaj już nikt w to więcej nie wpadł. Nikt, czyli ja. Wyrównam teren i może po prostu po tych takich obniżkach terenu to tak jakby gra nie ogarnęła, że ten teren został obniżony. Dlatego się tak stało, więc ja go tutaj wygładzę szybko, żeby nie dopuścić więcej do takich sytuacji, że mi po prostu tak dziwnie się maszyna zawiesza. No ogólnie to wygląda źle, naprawdę to jest źle, tutaj się porobiło. To nie tak miało być. Ten teren jednak muszę trochę bardziej tutaj wygładzić. Wyrównać go trochę bardziej. Stopniowo, o, może nawet coś takiego. Takie piękne wydmy sobie porobię, będę miała tutaj oczko wodne zaraz i w ogóle wszystkie inne bariery. Coś takiego. Czyż nie wygląda to pięknie? No. Tak może być, nie? To ogrodzenie też chyba prędzej czy później zniszczę. Ej, naprawdę mi się to podoba, mogłoby to tak zostać, że ja tutaj mam takie... Tu zaraz posadzę sobie jakieś krzaki, no bo co ja tu innego bym miała trzymać? Już nawet nic innego nie będzie już rosło, żadne pole już z tego tutaj nie powstanie, nie będzie. Nie no, żartuję, dobra, tutaj sobie zrobię drogę. Tu sobie wyrównam też jeszcze raz. No, straciłam 30 000, nie jest tak źle. Jak na tą jedną stronę myślałam, że zużyję więcej pieniędzy i nie jest tak źle.
No dobra, wyrównuję te moje tutaj piękne wytwory. No i cóż, no i teraz znowu będę pracowała nad tym, żeby spłacić jak największą część długu i oczywiście sobie tą farmę tutaj usprawnić. Myślę, że cały ten odcinek będzie po prostu na tym, jak ja tą tutaj buduję i stawiam. Ale dobra, jeszcze jedną trzeba zrobić próbę, czy ja dam radę tutaj podjechać w końcu tym paszowozem, chociaż z tej jednej strony. Dobra, uwaga, nadjeżdżam i zobaczcie, mogę sobie podjechać już od strony pola, więc nawet jest spoko. Wjeżdżam i chciałam zatriumfować i tutaj fanfary. No ale dobra, zablokowałam się na ogrodzeniu. Dobra, wjechałam, także jest dobrze. Jestem w stanie tutaj przyjechać, nakarmić krowy. Teraz, a może nawet sobie wyjechać tyłem, ale nie, dobra, nie będę kombinować. A z drugiej strony to sobie mogę wyjechać co najwyżej. Może w sumie zostawię taką po prostu rampę do zjeżdżania. Ej, no dobra, dał radę, zjechał sobie, więc tutaj nie muszę wcale kombinować. Mogę to zostawić tak jak jest. Mam na myśli to, że po prostu, żeby nie tracić już więcej tutaj terenu, tak jakby, to wyrównać to naprawdę tak jak tutaj jest, pod równą ścianę, postawić drzewa, ogrodzenia, a tu zostawić po prostu sobie tylko taki zjazd, może jeszcze bardziej go trochę tylko złagodzę i to pole będzie w jakiś sposób odzyskane jeszcze, albo przerobię tutaj, wytnę taki kawałek, nie dobra, nie będę nic ciąć, bo jak ja zacznę ciąć, to tak jak z moimi włosami z zamłodu, będę sobie po prostu za mocno przycinać, jak i zresztą za młodu. Ja non stop te włosy tnę. Dobra, nikogo nie obchodzą moje włosy. Dobra, coś takiego. Zrobię sobie tutaj, wyrównam sobie trochę ten teren, tak. No, może nie aż tak. Może tutaj trochę wyżej musi być. Ale zauważam, że jak takie porobię dziury gdzieniegdzie, to potem ten teren się ładnie wyrównuje. Dobra, skłamałam. To akurat nie wyszło tak, jak chciałam. Bo tu powinnam zrobić to troszkę wyżej. Troszkę bardziej. No czemu to się nie chce tutaj pociągnąć do końca? O, tutaj jakieś dziwne znowu wytwory tworzę. Coś takiego. Coś takiego. To będzie taki zjazd. O, myślę, że jest teraz troszeczkę łagodniejszy ten spadek, więc to sobie tak zostawię po prostu. Tu będzie po prostu rampa do zjeżdżania i tyle. 80 000 na koncie wciąż, więc jeszcze nie jest tak tragicznie. Mimo, że z 750 000 jestem na 550, tak? Coś takiego. No i dobra, i może to tak zostać tak naprawdę, no a czemu by nie? Myślę, że tak jest ok. Dobra, ja to doprowadzę do porządku. Nos mnie swędzi, przepraszam. Teraz zawracam. Dobra, karmię krowy, których jeszcze nie ma, ale uzupełniam już tutaj paszowozem oborę. No i niestety mam tylko 30 000, bo musiałam tam jeszcze bardziej wyrównać teren. Potem postawiłam rampę, okazało się, że ta rampa mi w ogóle wywaliła się do poziomu całkowicie tego najniższego, więc dodatkowe 30 000 w plecy. Naprawdę równanie tutaj terenów to jest tragedia i ja tutaj nie mam oczywiście żadnej krowy, więc teraz nie jestem w stanie sprawdzić, ile paszy się tutaj mieści. Ale wsypałam, w sumie to nie wiem ile miałam w tym paszowozie, 8000 litrów tutaj wchodzi, czy coś takiego. W każdym razie wysypałam już trochę TMR-u. Biegnę tam zobaczyć ile takie jednokrówsko, czy ile jednokrówsko, jak muszę mieć przynajmniej jedną krowę, żeby zobaczyć jaka jest pojemność tej przeogromnej obory. Zaraz zacznę przenosić moje krówki tam oczywiście. Ja sobie kupię jedną krowę, jednego woła tak naprawdę. Kupię sobie jednego woła, ale to nie wiem, wół będzie mi 303, możliwe, że to jest, jak to 303? Ona jest na 250 osobników, ale 303 to jest chyba, nie wiem, razem z cielakami, czy jak to ma być liczone, nie wiem, dobra, kupię sobie 5, a co tam, no dobra, to już niech będzie dyszka, kupiłam sobie 10 krów i zobaczmy jak to wygląda teraz. Zwierzęta i to będzie Cow Barn XL. Pojemność całkowita 48 000 litrów to jest pojemność całkowita? Jak to możliwe? Ja wlałam 26 000 litrów TMR-u. A, zobaczcie, i łąka się naprawiła. Okej, dodaje mi łąkę. Czyli łąka też wchodzi w skład paszy całkowitej. No dobra, ale tak czy inaczej, reszta to będzie TMR. Jeżeli tyle to jest 26 000,
to ja tu muszę raz, dwa, trzy, cztery. Dobra, ja to zrobiłam z linijką. Staram się nie rysować sobie po monitorze, nie dotykać go. Wyszło mi więcej, że natomiast 20 takich jakby jednostek, czyli 494 000 litrów. Ale jest jeszcze inna opcja, jak to można sprawdzić. Mianowicie ja po prostu musiałam wejść we wszystkie mody, jakie mam i zobaczyć, czy tam jest opisana, bo na pewno powinno przynajmniej być, mody DLC. Tu są wszystkie moje mody, niemożliwe. No nie ma tej obory tutaj, nie wiem dlaczego, przecież to są te wszystkie, które ja mam pobrane. To na pewno będzie opisane w modach, które są dostępne, ale myślę, że około 500 000 litrów, no to może być. W ogóle, ej, co ona ma takie pomarańczowe kopyta? To jakiś inny wół jest? Czy ta obora zmienia ich wygląd? Co ty w ogóle tu jesz? Tu nie ma trawy? Zapraszam cię na przeogromną łąkę, jaką masz. Zobacz. O nie, co to jest? O Boże, o nie. To jest jakiś dół. To jest jakiś dół i ten płot mi się tutaj... A nie, to nie jest jakiś dół, to po prostu był dół. O nie, to stało się to, czego się obawiałam. O! Dobra, ja to zakryję krzaczkami. Tutaj też widzę, że się trochę beton uniósł, bo ja tutaj też wyrównywałam teren. To jest to, czego się obawiałam, ale ja to naprawię. Oczywiście stracę wszystkie pieniądze, ale to nic, bo tutaj właśnie... Kurczę, no ja to zrobiłam i okazało się, że jak wjeżdżam maszyną, to ona mi się zapada, bo jak jest niewidzialne przeszkody czy coś. Ta minimalnie deska też jest troszeczkę ponad to, ale och, cóż, trudno, niech już będzie. Ważne, że da radę stąd wyjeżdżać. Resztę farmy też muszę teraz jakoś ogarnąć, żeby to ładnie wyglądało. I mi się bardzo podoba moja nowa obora, ja się cieszę, że ją kupiłam. Krowy mają naprawdę dużo miejsca. Nie będzie wyglądało to jakoś tragicznie. No w końcu tu ma się mieścić 250 osobników, więc taka łąka to jest nic tak naprawdę. Ale no to jest gra, więc okej. I tutaj w ogóle taki dół się zrobił. I to pole jest jakieś takie w takim dole, ale to nic, no tak będzie, niedoskonałe. Tak niedoskonałe, że aż piękne. Jeszcze mi została ta strona do ogarnięcia. I teraz najważniejsza misja. Przenieść te krowy, żeby ich już nie sprzedawać może. To ja może je po prostu poprzewożę do swojej nowej obory, a tą oborę sprzedam i też na pewno część kasy mi się zwróci. Zostanie mi tutaj też teren, z którym będę mogła coś zrobić, ale co z nim zrobię, to w sumie nie wiem. Muszę to przemyśleć i przeanalizować. Na pewno będę chciała odzyskać pole, które po prostu straciłam na rzecz tej obory. I szczerze mówiąc, aż tak dużo tego pola nie straciłam. To taki tak naprawdę fragment tutaj. Nie no, dobra, tu też straciłam i tu też straciłam. Nie jest źle tak czy inaczej. Ja teraz muszę sprawdzić, czy mi się będzie opłacało krowy przewozić. Dobra, to tak, mam 53 krowy, do przyczepy wchodzi 6 krów. Nie chcę wiedzieć, ile razy bym musiała obracać, żeby te wszystkie krowy przewieźć i zastanawiam się naprawdę poważnie nad tym, żeby je po prostu sprzedać. Ja wiem, że to może się wydaje głupie, ale krowy kupuję za... Krowy, w sensie woły, kupujesz za 1175, a dorosłą za 1125, czyli ona jest tak naprawdę tańsza. Dlaczego? Czy ona jest już za stara? I ona straciła na wartości właśnie, bo jest już za stara. 54 miesiące. Ile taka krowa żyje? Czy one w ogóle tutaj umierają kiedyś? Bo ja nie wiem. Trudno, nie opłaca mi się po prostu samo wynajęcie tej przyczepy. Mnie kosztuje dużo i tym bardziej, że ja mam też, w ogóle to ja mam wynajętą też prasę. Prasę do belowania też mam wynajętą i zamiast najpierw zająć się belowaniem, to ja oczywiście krowy już sobie przetwarzam, ale dobra, trudno, ja niech stracę. No i tak żegnaj moja oboro, służyłaś mi naprawdę wiernie, dzielnie i tak dalej. Cysterna, no trudno, stracę trochę tam tej gnojówki, która się zebrała. 254 000. Ona kosztowała więcej niż ta wielka obora XL. Naprawdę? Mam 313 000. Przecież ja zaraz ten kredyt z powrotem spłacę. Ej, normalnie aż mi się teraz morda cieszy. I został mi naprawdę spory kawałek tutaj no zieleni, więc ja naprawdę nie wiem jak na to przeznaczyć, na małe mikropole. No jeszcze pomyślę jak to zrobić. No muszę jakoś zagospodarować ten teren. Nie wiem, na razie pomysłów nie mam, może wy macie jakiś ciekawy pomysł, jak bym mogła, albo czym bym się mogła jeszcze zająć, żeby sobie jakoś tutaj zagospodarować teren, który mi pozostał po starej oborze. O pieniądze się nie martwcie, mi kredyty dają tak od ręki, bez problemu. Także nie wiem, na razie zostawiam to tak jak jest, nie jest może idealnie, muszę tutaj porobić porządków, parę trochę jeszcze, no i chyba tyle, tak? No, to do zobaczenia następnym razem. Bye bye!